Witajcie na kanale Plecak i Droga w 23. dniu mojej wyprawy do Santiago de Compostela. Wyruszamy z Mansilla de las Mulas, przejdziemy przez Puente Villarente, odpoczniemy przed Arcahueca, przemierzymy osiedle Puente Castro i na koniec dojdziemy do pięknego miasta León. Dzisiejszy etap w większości pokonywać będziemy przy głównej drodze. Poznamy nowych pielgrzymów i trochę bliżej przyjrzymy się miastu León. Ubierajcie buty i ruszajcie ze mną. Zapraszam! 31 maja. Wyszłyśmy o 6. Maszerujemy przez miasteczko. Opuściłyśmy naturalnie albergę. Jest około 9 stopni. Mimo to ja idę w shortach, bo ten ból jaki mam to jest większy niż ten chłód. Wczoraj kupiłam tutaj właśnie w tej miejscowości sandały z mocnym podbiciem. Niechodzone buty na Camino, ale jaki mam wybór? Jak wszystko boli, muszę zmienić. Mam sandałki, ale takie bardzo leciusieńkie na plaży. Próbowałam do nich iść, to w ogóle nawet nie wchodzi w rachubę. Po tych kamieniach nie da się iść w takich sandałkach. Spróbujemy te nowe. Niechodzone buty. Jak słyszycie, ptaszki już dawno się obudziły. Jak widzicie, ciemno. My widzimy. Kamera tak troszkę nie wyłapuje tych ciemnych motywów. Ale przynajmniej macie obraz, jak to wygląda. Przed chwilą jeden z pielgrzymów stwierdził, że ktoś jego buty zamienił i ubrał. Bardzo wysoki gościu, podejrzewam duży rozmiar ma buta, co nie będzie łatwe kupienie, ale nawet gdyby, co ma dzisiaj ubrać na nogi, powiedzmy, że to były jego jedyne buty, nie wiem, kłopot straszny, najprawdopodobniej zostanie tu i poczeka, aż otworzą sklep. Jeżeli w ogóle wie, że jest sklep, gdzie może kupić buty. Tam, gdzie ja kupiłam. No, taki trochę koszmar pielgrzyma. Najważniejsza rzecz, buty, no jak na boso iść po kamieniach? Nie, to w ogóle nie wchodzi w grę. No, to na razie tyle. My szukamy szczałek. Tak. I muszelki są na ziemi. Ale to i tak nie zobaczycie. To sobie odpuszczę nagrywanie. I buon camino. Powoli wstaje nowy dzień. Tym razem maszeruję w nowych sandałach. Za Villa Moros odpoczęłyśmy na ławeczce. Zjadłyśmy małą przekąskę i kiedy tak siedziałyśmy, zagadnął do nas pielgrzym. Ola, no to my na to buen camino. Tak poznałam Kim Byung-su. Przyleciał z Korei Południowej i zapytał, czy może z nami kawałek iść. Naturalnie. Maszerujemy dalej, do przodu. Przed nami coraz bliżej miasto León. Cieszę się. Ponoć ładne miasto i ma piękną katedrę. Doczekać się nie mogę. Patrzcie, jakie tu piękne szuwary. Musi być jakaś woda blisko, bo to takie typowy widok. Jakby jakieś jeziorko było. A tu takie. Kurde, do sandała mi wpadł kamień. A czemu by nie? A nawet 2. Już. O! Takie nietypowe jakieś schylania. Tak, przed chwilą byłyśmy w jakiejś tam miejscowości za nami. Ja fotografuję cały czas nazwy tych miejscowości. I tam był bar i sobie zamówiłyśmy soczek z przepracowanych 3 pomarańczy, 3 euro. Nieważne, witaminy. No i nic nie jadłyśmy, bo wcześniej miałyśmy postój w Lasku i tam co nieco przekąsiłyśmy, dlatego nie trzeba było już paliwa. Jedynie coś się napić. Dzisiaj idę w sandałach
Idzie się bardzo fajnie, gdyby nie te kamyczki wpadające regularnie. Albo je ignorować i z kamyczkami, jeżeli aż tak nie boli. Sama nie wiem. Nie sposób stawać co 5 metrów i kamienie wyciągać. Jak widzicie, niebo jest bardzo zachmurzone. Jest dużo chłodniej. Sprawdzę. W tej chwili jest 12 stopni, a będzie maksymalnie 23. Aha, dzisiaj taka droga. No bez słoneczka, trochę smutno. Ale z jednej strony i dobrze, bo jak się idzie, jest bardzo gorąco. A ze słońcem to jest po prostu sauna. Dlatego to jest optymalna pogoda. Wspaniała właśnie. Oby tylko nie padało, to jest wszystko w najlepszym ładzie, składzie. Przed miejscowością Arcahueca napotkałyśmy fajną miejscówkę na odpoczynek i posiłek. Była zadaszona z fontanną z pitną wodą, kamiennymi stołami i siedzeniami. Wyobraźcie sobie, przyjechali tu policjanci i sprawdzili, czy wszystko dobrze. W kamiennym kręgu. Słoneczko wyszło. A, tu można w szachy grać. No. Z fontanny mogliśmy pobrać sobie świeżą, czystą wodę, ale policjanci dali nam półlitrowe butelki zimnej wody. Wioskę Arcahueca przeszłyśmy bez zatrzymywania się, podążając prosto w stronę Puente Castro, osiedla miasta León. Jest 10:22. Nareszcie z górki. Było dość ostro pod górkę. Zrobiło się bardzo gorąco. Ja jeszcze dalej jestem w polarze. Jest mi za gorąco. Wszystko się już porozbierało. No czekam, że będzie ławeczka, żeby wygodnie zdjąć plecak, nie na ziemię. No to jest obłęd z plecakiem, podnoszenie, zakładanie. Wyraźnie czuć, że to obrzeża León. Zaczynają się firmy, tak jak było w tych innych dużych miejscowościach. Troszkę odsapać trzeba. Górka za mną była. Nie wiem, gdzie wszyscy poznikali. Ja zajęta tymi kamerami. O, tu jest jakaś hurtownia. A tu jest na chodniku szczałka, widzicie? Na takie znaki trzeba zwracać uwagę. Już daleko widzę następne 2 szczałki, czyli zaraz skręcamy w prawo. Ale jeszcze tu zostanę, bo tu jest cień. Są jakieś wielkie magazyny tutaj, takie industrie. Chcę wam pokazać też inne kamino, nie tylko drzewka. Jak się wchodzi w duże miasta, to tak to wygląda. Ale gdzieś tu muszę poczekać na Elę. Jeszcze nie wiem najlepiej gdzie. Wolałabym w cieniu. Bo się zrobiło bardzo gorąco. No i nie ma ławeczki, że mogła bluzę zdjąć. Teraz miastem będzie gorąco. I tu w ogóle wiaterka nie ma. No nic, tu na krawężniku kładę plecak. I tu się przebiorę, bo... O, widzicie mnie teraz. Czekajcie, tu chyba było lepiej widać. Hi! Pusta butelka. Pełna butelka i skarpetki schną. O tam, o tam, o tam. Tak to wygląda. Dobra, przebieram się. Puente Castro to dzielnica położona na obrzeżach miasta León przy starej drodze do Madrytu na lewym brzegu rzeki Torio. Szlak Świętego Jakuba oraz dojazdy do León z Ronda Sur i autostrady León-Valladolid sprawiają, że Puente Castro jest jednym z najważniejszych punktów dostępu do miasta León. Wyobraź sobie most, który nie tylko łączy brzegi rzeki, ale i epoki.
Most Castro stoi na straży historii Leon. To nie jest zwykła przeprawa nad leniwym nurtem Torio. To brama do przeszłości, gdzie celtyckie wzgórza Cerro della Mota szeptały pierwsze legendy. Rzymskie legiony budowały fortece, a w X wieku rozkwitała tu najstarsza żydowska społeczność w Hiszpanii. W 1196 roku, w cieniu wojen między Kastylią a Leon, płomienie zniszczenia pochłonęły tę oazę. Kastylanie i Aragończycy zburzyli domy, rozproszyli rodziny. Puente Castro, niegdyś niezależne miasteczko, stało się przedmieściem, mostem do większego świata. U stóp miasto Leon. Ładne, prawda? Przynajmniej z daleka. Zobaczymy od środka za chwilę. Schodzimy już teraz w dół. Miasto leży, jak widzę, w dolinie. Dlatego było ciągle pod górkę. I teraz z górki. I wchodzimy w tą, już widzę katedrę. Widzicie tam w prawym rogu wieżyczki? To jest właśnie ta sławna katedra. Tu taka autostrada. Mamy jakieś 15 km na Tahoe. Czy będzie jeszcze 4, bo trzeba przez miasto przejść. Tak planowałyśmy 19 dzisiaj. No i zobaczymy, jaka zapadnie decyzja. Ja się dopasuję. Nie jest obojętne. Cel już mamy na wysokości wzroku, ale drogi są do kitu dla pieszych. Bez przerwy takie coś. A ja jestem w sandałkach, więc wyobraźcie sobie, ile już razy kamienie wyrzucałam. I mam w tej chwili też. Nie sposób, nie da rady. One są cały czas. No. 14 stopni w Leo. Nie wiem, czy widać. Ewidentnie 14 stopni. Jakaś szkoła tu. Kiep. Kajp. Po niemiecku było Kajp. Puente Castro. Aha. Może to przedszkole, ale wygląda bardziej na szkołę. Przedszkola są mniejsze, nie? A tu Grupo Escolar KHD Auros. Nie wiem. Nie dość, że mi się język wykręcił, to oczy też. I mówią, że polski trudny. Narzekają. A propos, dzisiaj rano mój Koreańczyk, cała banda ich tu jest, jeden z tych moich, zapisał mi swój adres, numer telefonu, imię i nazwisko po koreańsku, oryginalnie, i poprosił, żebym mu oryginalnie zapisała swoje imię i nazwisko. Zapisałam. Jak on się męczył, żeby je wypowiedzieć. Ja mu baw po pachy. No i w końcu na translatorze powiedział, że bardzo trudne masz nazwisko, nie umiem tego wymówić. No mam typowo polskie. Jest bardzo sympatyczny. Ten mój Kim dał nam dzisiaj orzeszki. Całą paczuszkę orzeszków ziemnych. A ostatnim razem co nam dał? Też nam coś dał. Już drugi raz. Jest bardzo miły. Powiedział, że mnie podziwia, że próbuję mówić po koreańsku. No tam na przykład kamsamida, to jest dziękuję. Śmieje się ze mnie, nie wiem, czy ja to źle wymawiam, ale tak mówię, jak ta lektorka mówi. Kamsamida, to chodzi za mną i mnie przedrzeźnia. Czyli mówię źle. Potem jest aposejo i pokazał mi, że wtedy trzeba tak ręce trzymać przy nogach i ukłonić się lekko, bo to jest dzień dobry, ale Koreańczycy się kłaniają, jak mówią dzień dobry. Bardzo oficjalni są. Nawet do rodziny. U nich tak jest wszystko, te kłaniania się, to jest cały czas. No i są zawsze zadowoleni, bo mają takie oczy, że są zawsze zadowoleni, nawet jak są źli. Człowiek nie wyczuwa tego. Ojej! A co to takiego? Aha!
To do tej pory były na pomarańczowo tak malowane. No to ten kolor jest dużo lepszy. Taki obcięty budynek dziwnie, nie? Widzicie to? No, to taki kolorek. Dobra, tutaj trzeba wypatrywać spożywczy, a ja sobie filmuję. Po drugiej stronie w oddali widzimy most Puente Castro. Trochę drzewa zasłaniają, szkoda. Przez ten most wchodzimy do miasta León. Pod nami rzeka Rio Torio. Na mapie znalazłyśmy supermarket Carrefour. W dużych miastach są większe i tańsze możliwości zakupów, dlatego postanowiłyśmy z tej okazji skorzystać. Znalazłyśmy sklep i uzupełniłyśmy zapasy. Tym razem do zakupów dodatkowo doszło jeszcze mydło i zaszalałyśmy. Kupiłyśmy paczkę lodów, 8 sztuk, które natychmiast zjadłyśmy pod sklepem na ławce. Każda po 4 sztuki. Pycha! Po zakwaterowaniu spotkałam się z nowo zaprzyjaźnionymi pielgrzymami w barze Grifo. Byung-Su i Man-Suk przylecieli z Korei Południowej z dosyć dużą grupą. Dzięki telefonom mogliśmy się komunikować. Tak, jesteśmy w León. To stolica prowincji León i była stolica Królestwa León, ważnego poprzednika państwa hiszpańskiego. Słynie z gotyckiej katedry Santa Maria de León. Ta katedra nie stoi, ona unosi się nad miastem. Z daleka wygląda jak koronkowa góra, która zapomniała spaść na ziemię. Zbliżasz się i nagle rozumiesz, dlaczego od 8 wieków nazywają ją Pulchra Leonina, piękna lwica. Budowę zaczęto w XIII wieku, w samym sercu wielkiej mody na styl gotycki francuski. Ale architekci z León poszli o krok dalej. Postanowili, że ich świątynia będzie niemal cała ze światła. Dlatego ściany prawie zniknęły, zastąpiły je witraże. 1800 m² kolorowego szkła, 737 okien, niektóre wysokie na 12 pięter. Wchodzisz do środka i na moment tracisz oddech. Nie ma tu ciężaru, nie ma tu mroku, tylko lekkość i cisza tak głęboka, że słyszysz własne serce. Jednym z bardziej magicznych miejsc jest prezbiterium. Tam w głównym ołtarzu znajduje się figura Virgen Blanca, białej dziewicy z XV wieku, uśmiechniętej tak łagodnie, że nawet ci, którzy nie wierzą, zatrzymują się na dłuższą chwilę. Tej katedry nie sposób opisać w krótkich słowach. Trzeba ją samemu odwiedzić i zobaczyć. Ale miasto León to nie tylko katedra. Tuż obok Casa Botines, jedyny budynek Gaudiego poza Katalonią, neogotycki pałac z smokami na dachu, dziś muzeum. Idziesz wzdłuż rzeki i stajesz przed Convento de San Marcos, renesansową koronką plateresco. 100 metrów rzeźbionej fasady, dziś najpiękniejszym paradorem Hiszpanii. W San Isidoro czeka Panteon de Reyes, kaplica sykstyńska romaństwa, gdzie 23 królów i królowych Kastylii spoczywa pod freskami żywszymi niż życie. Na drugim brzegu rzeki wyrasta MUSAC, Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León. Kolorowy sześcian z 36 tysiącami ceramicznych płytek, najbardziej fotogeniczne muzeum Hiszpanii. A między nimi Auditorio Ciudad de León, nowoczesna bryła ze szkła i stali, gdzie co wieczór brzmią symfonie i flamenco. A gdy Leon chce krzyczeć z radości, 13 000 gardeł wypełnia Estadio Reino de León, bo tu nawet futbal ma ponad 100-letnią historię i zapach starych trybun. León, od gotyckich witraży po ryk kibiców, wszystko w jednym oddechu.
Miasto, które nie wybiera między historią a teraźniejszością. Ono żyje oboma na pełnych obrotach. No i mamy katedra w Leon. Będzie msza święta za chwilę. W jakiejś kapliczce obok, nie wiem gdzie, ale ponoć będzie msza. Tylko, że ja jestem po piwkach, bo zaprosił mnie Koreańczyk, dosiadła się Koreanka i co najmniej 2 godziny było gadanie. O, patrzcie jaka ładna statuetka. Taka statuetka. No to chyba widać, że jestem po piwach, bo to coś mi ta kamera się przekręca na prawo i lewo, ale jest zaduch. Jest tak gorąco. Zobaczcie jaka piękna tutaj tematyczna. Czekajcie, wyprostuję kamerę, żeby wam móc pokazać. Nie wiem jaki temat jest, ale tylko przedstawię zdjęcia. Chyba coś bardzo głębokiego w tym temacie musi być, bo te dzieci takie płaczące. Ale piękne fotosy. Tak właśnie, zapominamy, że są ludzie bardzo nieszczęśliwi, biedni i w ogóle życie im tylko piachem w oczy sypie. Oj, jakie głębokie zdjęcie. Ten chłopczyk w tej zielonej bluzce jest chyba niewidomy. Po tych oczach widać. Szkoda, że nie rozumiem, jaki temat jest tej wystawy. Patrzcie, jak wygląda szkoła. Nagle powinniśmy zacząć wreszcie doceniać to, co mamy. Nie wiem, czy takie przesłanie, ale tu na Camino wiele razy sobie mówimy, jak nam niewiele trzeba. Zwykły plecak, w tym plecaku niewiele rzeczy. I to jest nasz cały świat i nam to wystarcza. Za każdym razem na koniec trasy modlimy się tylko o wygodne łóżko, o dobre jedzonko i to wszystko. I wcale żadne z nas nie myśli o jakichś wygodach, nie wiem czym. Jakie piękne rzeczy, popatrzcie. Pod katedrą taka wystawa zdjęć. Tutaj pisze, ale tato pewnie z córką dumny. Ach, te zdjęcia są z obydwu stron. Ale piękne. Piękne dziewczyny. A tu piękni chłopcy. Popatrzcie na te spojrzenia. To jest jakaś wycieczka, oni coś mówią. Fundación La Caixa. Caixa. To, co przed chwilą filmowałam, to wystawa fotograficzna pod tytułem Tierra de Sueños – Ziemia Marzeń. To ekspozycja 40 fotografii autorstw Cristina García Rodeo, zorganizowana przez Fundación La Caixa na placu przed katedrą. Trwała od 11 maja do 7 czerwca. Wystawa skupiała się na tematach marzeń, ekspresji i codziennego życia ludzi z różnych kultur, uchwyconych w autentycznych, emocjonalnych ujęciach charakterystycznych dla García Rodeo. Zdjęcia podkreślały ludzką wytrwałość i piękno w prostych chwilach, często z elementami tradycji i folkloru. Była to otwarta, plenerowa instalacja, dostępna bezpłatnie dla zwiedzających. I to już wszystko, co dla Was na dziś przygotowałam. Przeszłyśmy 24 km.
Nocleg znalazłyśmy w Albergue de Peregrinos de las Carvajalas. Kosztował 8 euro. Kolację zjadłyśmy w Albergue, zrobioną z naszych zapasów. Jeśli podobał Wam się ten odcinek, dajcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał Plecak i Droga i kliknijcie dzwoneczek, żeby nie przegapić kolejnych przygód. Żegnam się z Wami i zapraszam na kolejny odcinek. Pozdrawiam Was moim ulubionym pozdrowieniem. Buen camino!